Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku na bazie radyjka Śnieżnik R504, czyli to jest taka zubożona wersja odbiornika R502, omówimy sobie problem tak zwanego potrójnego odbioru stacji. Wyobraźmy sobie, że to jest nasza skala radiowa. Wybrałem swoją stację lokalną na częstotliwości, to jest Radio Białystok 99,4, czyli mamy 110,1 MHz częstotliwość heterodyny. I tutaj mam ustawione 110,120. Dlaczego 120? Ponieważ tor pośredniej częstotliwości tego radia właśnie jest dostrojony na 10,720 MHz. A wynika to z tego, że musieliśmy uwzględnić, że w tym odbiorniku mamy filtr ceramiczny, którego właśnie częstotliwość własna rezonansowa jest taka. Więc cały tor musieliśmy dostroić do tej częstotliwości. Dlatego taką poprawkę tutaj wprowadziliśmy. Czyli w tej chwili mamy jak gdyby radio dostrojone do naszej stacji lokalnej. I oczywiście ładnie wszystko odbieramy. I teraz na przykład odstrajamy się w jedną i w drugą stronę. Co prawda poprzez szumy, ale słyszymy, że ta stacja również nam odbiera po tej stronie. Tak samo w drugą stronę. Również mamy odbiór, czyli to jest tak zwany potrójny odbiór tej samej stacji. Powiem Wam jeszcze, że przed naprawą tego radyjka ten odbiór potrójny był jeszcze bardziej wyraźniejszy, ba wyglądało nawet tak, że przy odstrojeniu poziom sygnału odbieranego wydawał się nawet silniejszy. No dobrze. A z czego to wszystko wynika? Niektórzy mówią, że z tak zwanych harmonicznych heterodyny. Jak widzimy tutaj mamy idealny prążek heterodyny bez żadnych harmonicznych, więc na pewno nie jest to tym spowodowane. Słuchajcie, spowodowane to jest to małą selektywnością generalnie naszego radioodbiornika, albo inaczej małym współczynnikiem prostokątności charakterystyki przenoszenia toru pośredniej częstotliwości. Tutaj mam taką charakterystykę zdjętą i jak widzicie nie jest ona idealna. Tutaj mamy idealny prostokąt, a nasza rzeczywista po prostu troszeczkę nam od tego prostokąta odbiega. I zobaczcie, tutaj mamy charakterystykę częstotliwościową dyskryminatora częstotliwości w tym radioodbiorniku. I co się dzieje? Oczywiście, gdy się dostroimy do naszej stacji, no to mamy ładny zdemodulowany sygnał. Ale jeżeli się odstroimy, na przykład w tym punkcie, to zobaczcie, trafiamy również na zbocze, co prawda już poza tym zakresem prawidłowego odbioru, ale również na zbocze charakterystyki częstotliwościowej dyskryminatora, przez co następuje demodulacja sygnału odbieranego. Tak samo i z drugiej strony to mamy. Oczywiście ten przebieg to jest tylko taki pokazowy, bo jak wiecie, dla częstotliwości rezonansowej mamy tak naprawdę zero sygnału. Dopiero odstrojenie się od tej częstotliwości daje nam wyższe poziomy, ale tutaj generalnie chodzi o pokazanie idei. Gdyby charakterystyka tego filtru była idealna, to zobaczcie, byśmy nie mieli po prostu możliwości zdemodulowania tego sygnału.
No, ale tak nie jest. Tutaj, przy tym filtrze, który już ma taką lepszą tą charakterystykę w stosunku do pierwotnego, jaki tutaj był użyty, ten odbiór jest, co prawda, ale już taki zaszumiony. A przed naprawą to naprawdę to było bardzo wyraźnie słychać. Także jak widzicie, żadne tam podwójne, potrójne prążki heterodyny, tylko po prostu zbyt mała selektywność przenoszenia toru pośredniej częstotliwości. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach.